Cześć, dzisiaj jestem w Halinowie na łowisku specjalnym. Przyjechałem na zawody organizowane przez koło wędkarskie z Radzymina. Już było losowanie, jestem na stanowisku 37. Ci, co znają łowisko w Halinowie, no to wiedzą, to jest kładka numer 37. Prawie w samym rogu 38 jest wyłączone, więc ja jestem tutaj ostatni na tym brzegu. Z jednej strony no, otworek bywa dobry, ale z drugiej strony jestem bardzo ograniczony, no bo stoją też wędkarze na grobli. Ja to może pokażę. O, tam też są wędkarze. Nie wiem, czy to widać. Tam też są wędkarze i jak poprosiłem wędkarza, żeby zarzucił przed siebie, no to jak zarzucił, to jego podajnik, on jest tam, to jego podajnik spadł tutaj, z tej strony za moim stanowiskiem. Więc no, jestem odcięty, nie mam dostępu do pełnej wody, więc jedyne, na co mogę liczyć, to tutaj łowienie pod nogami i do 25 metra, tak sobie zmierzyłem na kijkach, że to będzie tak odległość, że się nie będę krzyżował. No niestety, jak tam ktoś będzie chciał rzucać delikatnie w prawo, no to będzie rzucał w moje stanowisko idealnie, więc chyba nie chciałbym tego stanowiska wylosować. Jak miałbym wybierać, to chyba nie chciałem tu stać. No ale zawody towarzyskie, więc będę się starał wycisnąć z tego stanowiska ile się da. Zobaczę, jak będzie z kamerą, bo na razie nie ma deszczu. Wcześniej trochę padało, więc miałem parasolkę. Jak mam parasolkę, to nie miałem jak tutaj z boku kamery ustawić, więc jak będzie padało, będę musiał ustawić parasolkę, to kamerę będę miał za plecami, a jeśli nie będzie padać, to ją sobie ustawię tutaj. Już mam uchwycik przygotowany, więc będziecie z bliska mogli patrzeć na to, jak wyglądają te zawody. No dobra, zostało, nie wiem, myślę, że z 7 minut do nęcenia. Zjem coś i będę nęcił. To są moje przynęty, które na dzisiaj przygotowałem. Dwa rodzaje zanęty. Nie byłem tutaj na tym łowisku z parę lat, więc nie wiem, co tutaj działa. Match Method Mix, Spicy Meaty, czyli ta pikantna kiełbasa. Dwie zanęty, raczej myślę, że będę pelet do podajnika podawał, ale tak, żeby jakąś chmurkę zrobić, może trochę zapachu, szczególnie ta kiełbasa, mam nadzieję, że będzie działać. Tutaj już mam pelet przygotowany na rozpoczęcie. To jest połączenie ciemnego peletu z peletem, to jest Aleraqua Classic. Tutaj mam Fin Perfect 2 mm i S-pelet 4 mm. Ja będę ten S-pelet dodawał tam, tak jak tu widzicie, takie drobinki są tego S-peletu. Dodałem do tego ciemnego peletu, więc będą tam gdzieś takie punkciki na dnie. Nie wiem, być może jak będzie bardzo słabo, to też spróbuję ten pelet dodać samodzielnie. No jak widać, można go też ścisnąć, bo jest na tyle klejący, że on się utrzyma na podajniku. Pelet numer 6 do strzelania na bombkę. Nie będę daleko strzelał, tak jak mówiłem, jestem ograniczony, więc mniej więcej tam mam taki cień na wodzie. Nie, może mi się to uda pokazać. Tutaj chyba tego nie widać. Ale gdzieś tutaj, powiedzmy, jest ten cień na wodzie, o to miejsce, więc to będzie mój wyznacznik. Nie będę tego zestawu oczywiście klipował. Ten na 25 metrów, przynajmniej te pierwsze rzuty będę klipował, ale później też sobie mniej więcej zapamiętam odległość, na której będę łowił, żeby tutaj no, nie klipować. Woda jest bardzo płytka. Teraz Wam pokażę, jak wyglądają siatki. Pewnie wrzucę przebitki, Michał pewnie Wam pokaże, jak wyglądają siatki. Rozłożyłem dwie siatki. Nawet jak złowię parę ryb, to będę rozdzielał te ryby na siatki, żeby no, miały w czym pływać, no bo poziom wody jest żałośnie niski. No, nie wiem, ile tutaj. Jak tak ze 4-5 metrów sadziłem tak podbierak z góry, no to miałem 25, może 30 cm wody. Tam dalej, nie wiem, może jest pół metra, może 80 cm. Podajnik tylko dotykał do powierzchni, jest na dnie od razu, więc jest bardzo płytkie łowisko. Ryby się spławiają daleko od brzegu, bliżej takiej tu wyspy, taka, no chyba wyspa, można to powiedzieć, taka litera T, więc tam te ryby widać. No nic, no tutaj parę spławów też widziałem, ale woda bardziej żyje dalej, więc zobaczę, co to będzie. Oczywiście mam też kukurydzę, to jest na łowiskach specjalnych zawsze dobry temat, więc mam ze sobą w zapasie kukurydzę. No i tyle. Zaraz będzie nęcenie. Był już sygnał na nęcenie.
Niestety okazało się, że sąsiad jeszcze bliżej mnie nęci, więc nie wiem, mam tu 20. Jak sprawdzałem, to tak bezpiecznie było do 28 metra mniej więcej. To tak na styku było, więc sobie zrobiłem 25. A sąsiad jeszcze bliżej mnie nęci, więc ja nie wiem, no, czy do 20 metra będę mógł dorzucać, więc... Kurde, słabe są takie zawody, jak na starcie człowiek jest wyeliminowany, ma zamknięte całe łowisko. Ja po prostu mam tylko... A jeszcze nie mogę tutaj, przez to, że łowię tak jakby z brzegu, no to chociaż jestem zamknięty na otwartej wodzie, no ale mógłbym rzucać na lewo na przykład gdzieś. No ale też nie można, organizator zakazał takiego łowienia. Muszę łowić w ramach stanowiska, więc myślę, że te parę metrów, 3 metry, 5 metrów mogę w lewo zarzucić, ale dalej nie, więc mam przed sobą 20 metrów maks do obłowienia, co mnie bardzo nie cieszy, muszę przyznać. Jeżeli jakiś dobry wiaterek nie powieje i tych ryb tutaj nie wieje, powiedzmy w ten róg, to słabo to widzę. No, w kościele już biją dzwony, więc może być niedługo start. Pierwszy raz dzisiaj mam nad wodą podajniki i z serii CS do metody, ale w wielkości M, więc od tego zacznę, zobaczę. Będę miał możliwość przetestowania. No i dobra, jest start, więc trzeba zacząć łowić. Rozpoczynam od tego bliższego miejsca. Niedużo tam ponęciłem. Strzeliłem tam dosłownie 2 mieszki peletu, tak po 5 sztuk i dodałem jeszcze taki nieduży mieszek, też myślę z 6-7 kukurydz, tak żeby zaznaczyć tylko miejsce. Może taką rybę na start, która jeszcze nie jest jakoś przepłoszona i być może gdzieś tutaj się znajduje. Może uda się skusić do brania. Też nie wspomniałem wcześniej, że to są zawody wyłącznie metodowe. Wolno stosować tylko koszyczki do metody, nie można stosować bombki, koszyczków do nęcenia, jedynie koszyczek do metody oraz proca. Także przygotowałem sobie zanętę, żeby gdzieś tam na przykład, nie wiem, tutaj blisko brzegu rzucić jakąś plamę zanęty zrobić, ale tak nie za bardzo będę miał jak to zrobić, bo no, ręką nie mogę tego zrobić. Koszyczkiem do nęcenia też nie mogę. Taki trochę dziwny przepis dla mnie, niezrozumiały zupełnie. Więc będę musiał jakoś wymyślić może tą procką delikatnie, tutaj jakoś strzelić bliżej brzegu. Przy tym pierwszym zarzucie przetrzymam ten zestaw z 15 minut, myślę. Tak jak mówię, no liczę, że tutaj może jakaś ryba się kręci. Więc może uda się ją skusić do brania też. Patrząc na te spławy ryb, to co się dzieje tutaj na łowisku, no to raczej te ryby się trzymają bliżej środka i tam no bliżej tej otwartej wody. Tutaj tych spławów nie ma, żadnych bąbelkowań tak za dużo nie ma, trochę coś tam widać. Więc no zdecydowanie tam jest więcej ryb, tak po tym co widać na powierzchni. Natomiast tak sobie myślę, że być może taki rejon na pierwszy rzut oka nieatrakcyjny, to być może tutaj się chowają te duże karpie. Może one no, unikają takiego samego środka, tam gdzie najczęściej wędkarze je łowią. Tylko być może gdzieś tam właśnie będą szukały spokoju. Gdzieś tutaj w narożniku i uda mi się jakiegoś skusić do brania. Nie wiem, czy to wystarczy tutaj, gdzie jestem, czy jestem nie za daleko od narożnika. No tak jak mówię, nie mogę tutaj w róg zarzucić zestawu. Muszę łowić tutaj mniej więcej przed sobą. Mała aktualizacja. Minęło 2 godziny 10 minut. Przez 2 godziny nie działo się nic. Byłem bez ryby, miałem jakieś tam obcierki, wskazania. Nawet wydawało mi się, że miałem jakieś brania, ale nie mogłem tego zacząć 2 razy.
Z tego co tutaj usłyszałem, to tu jakieś małe karaski są i one tak przeszkadzają, więc takie rybki mi tutaj brały. Ale złowiłem dwa karpie. Dwa karpie już mam w siatce. W sumie branie nastąpiło jedno po drugim. Jedną rybę podebrałem. Włożyłem do siatki, zarzuciłem zestaw, złowiłem drugiego karpia, więc dwa karpie szybko złowiłem. Do tej tak było słabo, że w ogóle zapomniałem włączyć kamery, więc nie zobaczycie tych ryb tutaj na filmie. Już po tych 2 godzinach to taki byłem trochę podłamany, ale te dwie ryby trochę mnie nakręciły, tak dosyć szybko, bo no, zdecydowanie wędkarze lepiej ode mnie łowią, natomiast nie tutaj w moim otoczeniu, no nie widziałem, żeby ktoś bardzo regularnie łowił. Więc to nie jest tak, że teraz ktoś ma 10 ryb, a ja dopiero 2. Czy być może gdzieś tam dalej ktoś ma 10 ryb, natomiast no, tutaj w okolicy sąsiad chyba ma 3 karpie, z tego co widziałem. Tam dalej później jest wolne stanowisko, to jest na marginesie też ciekawostka. Mnie tutaj wcisnęli w róg, a tam jest wolne stanowisko. Tam dalej jakiegoś jednego karpia widziałem, dalej też jednego, więc tych karpi nie ma tutaj za wiele. No i trzeba pilnować tego łowiska metodowego. Może w ogóle powiem, jaki plan tutaj miałem na to łowienie, bo chyba o tym nie gadałem. W związku z tym, że okazało się, że łowię tutaj w takim, powiedzmy, kącie. Jestem ograniczony tymi wędkarzami, którzy stoją tutaj koło mnie na grobli, bo to moje stanowisko to jest ostatnie na tym brzegu. Później jest stanowisko, są stanowiska na grobli i te stanowiska idą od razu od pierwszej kładki, więc zawodnik, który tam rzuca, jak zarzucał podczas takiego wstępnego, powiedzmy tutaj, nęcenia, no to przerzucał mnie jeszcze i sobie zmierzyłem na kijkach, że te 25 metrów to jest taki bezpieczny temat. Tam na starcie podałem 3 podajniki, bo tutaj regulamin jest taki, że tylko proca i podajnik. Nawet nie można małej szklaneczki założyć, żeby zanęcić. Miałem ochotę gdzieś tutaj bliżej brzegu sobie po prostu zanętą jakiś plac zrobić, no ale niestety nie mogę tego zrobić, bo regulamin zakazuje takiego nęcenia. To taki na marginesie dodatek. Więc podsłałem tam 3 koszyczki, no i powoli przerzucam ten zestaw i buduję. Też około 18 metra, bo też sobie to na kijkach zmierzyłem. 18-17 metra, tam mam taki znacznik od, no cień od drzewa mi się robi i mniej więcej na końcu tego cienia strzelam sobie peletem 6 mm i czasami kukurydzą. Tam też ze 2-3 razy przerzuciłem zestaw, natomiast no nic nie złowiłem. Próbowałem na pelet tam łowić, próbowałem na kukurydzę, na waftersy, natomiast nic się nie działo. No teraz pierwsze ryby złowiłem tam, tak jak mówię, dalej z tego 25 metra. No i trzymam się tego miejsca, chociaż minęło już prawie 6 minut, więc przerzucę znowu zestaw, może będzie znowu branie. To jest mój podajniczek, nie wiem, czy go będzie widać, bo tak troszkę pod słońce. Pelet 2 mm, ciemny. Wafters też jest ciemny, taki w kolorze peletu. Wcześniej nie wiedziałem, co ile przerzucać ten zestaw, żeby to było w miarę mądre i skuteczne, żeby no tak jakby mieć szansę na branie, ale też żeby tego zestawu za dużo w wodzie nie przetrzymywać. Te 2 brania, co miałem, to myślę, że no maksymalnie po 4 minutach to drugie branie było. 3 minuty, może nawet troszkę krócej. No tak akurat kolega gadaliśmy i tylko spojrzałem po wyholowaniu, ile czasu minęło. Więc tak oceniam, że te 4 minuty to jest taki czas do oczekiwania. Dam sobie jeszcze tą minutkę więcej do 5 minut, więc teraz będę regularnie co te 5 minut ten zestaw przerzucał. Nawet jak wcześniej miałem te obcierki, to te obcierki też były przed tą 5 minutą, co można się spodziewać, że te ryby tak jakby w miarę szybko, no tak jak normalnie się łowi na metodę, no, że nie trzeba czekać pół dnia na branie, tylko trzeba ten zestaw przerzucać, żeby to łowisko sobie tam zbudować i największa szansa na branie właśnie jest najczęściej do tej 6 minuty, takie mam przekonanie.
Teraz tą wodę trochę wiaterek zaczął marszczyć, bo wcześniej to była flauta. Tylko wiatr. Teraz tak tego nie czuję, ale wcześniej jak czułem, jak powiewał wiaterek, to taki miałem wiaterek tutaj od tyłu głowy, tam w przeciwną stronę, więc nie jest to dobre, dlatego ja tu przy brzegu mam spokojną wodę, bo ten wiatr tam wpycha te ryby w tamten brzeg, więc łowiąc blisko brzegu zdecydowanie wolałbym stać na drugim brzegu. Myślę, że tam wędkarze mogą mieć troszkę więcej ryb do zagospodarowania. A teraz też miałem delikatne wskazanie, też się zastanawiam, czy te wskazania to nie są te karasie, o których tutaj ten kolega mówił, bo tam parę osób złowiło karasia i to nawet podobno jakieś takie dłoniaczki biorą. Tam wędkarz po przeciwnej stronie walczy o życie, właśnie się skąpał. Nawet nie odwrócę kamery, bo to jest szeroki kąt, nie będzie tego widać, ale ryba zaczęła mu uciekać, zaczął tę rybę gonić. Wpadł do wody, wyrzucił tę rybę z powrotem, złapał ją przed powierzchnią wody, wyrzucił ją z powrotem na brzeg, ale sam się nie może wydostać na brzeg, więc tam sąsiedzi mają widowisko. Całe szczęście nic sobie nie zrobił. No i rybę też widzę ma. O, a mi wędkę zabiera. Także zobaczcie, przerzuciłem 2 minuty 20. Coś się rusza. Bardzo mnie to cieszy. Bo jest jeszcze teraz nadzieja, że być może, no nieduże te karpiki, ale uda się trochę odłowić i w miarę dobre miejsce tutaj z takiego wydawałoby się nie za dobrego stanowiska zrobić. Ojejku, pierożek mały i jeszcze do tego mi spadł. No nic, muszę inaczej ten podbierak trzymać, bo takie przekładanie, co zrobiłem, to przez to straciłem tą rybę. Dobra, muszę sobie inaczej zagospodarować. O. Myślę, że tak będzie dobrze. Zobaczcie, łowię na takiego dumbbellsika. Nie będę zbliżał za bardzo, bo nie złapię ostrości. Taki w kolorze peletu. Nie wyróżnia się jakoś szczególnie. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest bardzo dobry wędkarz. Bardzo dobry. Mam zdjęte z klipa. Mam nadzieję, że uda mi się mniej więcej zarzucić. No, tam troszkę mi zabrakło, ale chyba zostawię, tak? Te, powiedzmy, 4 minuty. No, wieje mi w plecy. Kurczę, to nie jest dobre. Wolałbym, żeby ten wiatr tutaj bardziej w moją stronę zawiewał. Jakby w ten róg pchało, to by było super. No, ale takie życie, no może gdzieś jeszcze w tym roku mi się poszczęści, bo te ostatnie moje wyjazdy czy na ryby, czy na zawody, to wszystko jest pod górę. Tak się zastanawiam, kiedy ta passa taka zła, bym powiedział, się skończy. O, ryba mi teraz poluzowała szczytówka, ale to chyba będzie ten karaś, bo to idzie tak gładko. Ale idzie, no kolejne tam punkty. Więc trzeba odławiać to, co jest. 2 godziny siedziałem na pusto, więc trzeba łowić to, co daje woda i budować sobie wagę. O, malutki karasek. Zresztą te karpiki też małe. Zobaczcie, nie wiem ile to ma. Ze 200 gramów. Tej wielkości rybka. Jeżeli te karasie tam są i one tak obiadają, to ten zestaw rzeczywiście trzeba regularnie przerzucać, bo karpie muszą konkurować z tymi karasiami o pokarm. Zastanawiałem się, czy nie łowię za dużym podajnikiem. Mam podajnik medium Prestona, nowy podajnik, nowa wielkość. Tak się zastanawiałem, czy nie założyć eski. Ale teraz jak na razie jest dobrze. Te brania są regularne, więc ja nie będę zmieniał tego i kombinował. Tylko łowię tym podajnikiem.
Wiedziałem, że tu tyle tych karasi jest. Być może bym się skusił na większy pelet do nęcenia niż 6, no bo może bym zaczął nęcić 8. Ale przygotowałem sobie 6 mm pelet. Nic, spróbuję. Trzymam się tej taktyki. Będę dostrzelał jeszcze kukurydzą. Może zbuduję sobie to miejsce takie bliżej brzegu. Jak tam już się zrobi dobry plac, dobra konkurencja, to będzie można w miarę szybko te ryby tutaj holować. Co prawda zakazana jest bombka. No ale będę łowił małym podajnikiem z niewielką ilością tylko peletu. Żeby tak troszkę to imitowało łowienie na bombkę. Nie wolałbym mieć po prostu ciężarek i przypon, no ale skoro nie wolno, no to zastosuję najmniejszy podajnik z możliwych. Myślę, że z tego miejsca to na wygraną w całych zawodach to tu nawet nie ma co marzyć, jeszcze przy takim wietrze. Natomiast przez chwilę miałem nadzieję, że jest szansa, żeby w sektorze powalczyć, ale tutaj sąsiad, który zarzuca, nie wiem, za 2 razy dalej albo jeszcze lepiej ode mnie tam na to główne ploso, powiedzmy, ma zdecydowanie więcej ryb ode mnie jak na razie. No i większe te karpiki moje, to takie pierożki małe. Trzy minuty. To jest już lepsza ryba niż tamte. Więc chyba muszę się trzymać tej swojej taktyki. Teraz praktycznie każdy zarzut kończy się braniem. Więc być może tam się zbuduje dobre to stanowisko. Może coraz większe te karpie będą zainteresowane podpływać. Będę regularnie przerzucał, więc cały czas coś tam się będzie działo w tym łowisku. Przygotowałem sobie na dzisiejsze łowienie w sumie 3 wędziska. To jest Monster X11 stół, dwa identyczne zestawy. Myślałem, że będę mógł łowić na metodę i drugi 10-stopowy też Monster X do łowienia bliżej brzegu. Liczyłem na tą bombkę, natomiast no nie wolno tego robić, ale mimo wszystko mam rozłożone właśnie do takiego tego bliższego łowienia. Tą 10-stopową wędkę, tam dalej łowię 11-stopowym kijem. Ciekawe, jak długo się da nagrywać. Niestety kamerka krzyczy, że się przegrzewa. No niestety kamerka się przegrzała, więc nie mogłem wam tej ryby pokazać. Musiałem poczekać, aż się schłodzi. Ciekawe, jak długo jeszcze wytrzyma. 5 minut bez brania po tym karpiu, więc chyba muszę wykonać następny zarzut. Muszę pilnować tego zarzucania, bo te brania teraz były bardzo regularne w krótkich odstępach czasu, więc nie można, myślę, tego za długo przeciągać. Być może po takim karpiu trzeba chwilę przeczekać, bo ten dosyć mocno odjechał no, za bardzo nie odjechał, ale tam zamieszanie na dnie zrobił po braniu. Więc być może te ryby potrzebują, żeby tam ze 2-3 podajniki znowu poleciały, żeby coś tam na tym dnie było. Wiatr się odkręcił. To też może być dobra wiadomość, bo teraz wiało tak, a wieje tak. Bardziej troszkę wzdłuż w tamtą stronę, ale to już jest lepsze, myślę, niż to, co było w tamtą stronę. Więc jakby jeszcze się odwrócił w moją stronę, daj Boże, jeszcze tutaj w ten róg, co jest, to w ogóle by było super. To by tu ryby na pewno wypchało. Sąsiad teraz ma bardzo dobry moment, bo kilka ryb z rzędu złowił. Nawet nie widziałem, jak zarzucił zestaw, a holuje następną, więc też tam dużo lepiej, zdecydowanie dalej jest dużo lepiej. Ale ja nie mogę tego zrobić, bo bym pościągał zestawy ludzi z tej grobli. Myślę, że bym się dobrze postarał, to z 5 mógłbym zebrać po drodze. Oni nie mieli dylematu, czy będą mi przeszkadzać, czy nie, tylko po prostu jeszcze pierwszy to tak, ale już następni to po prostu dawali, ile fabryka jedzie tam gdzieś ich zestawy spadają, więc mijają mnie, sąsiada, jeszcze ze 2, no, tylko są dosyć daleko od tej grobli, więc oni nie musieli na to patrzeć. No ale jak ja bym chciał zarzucić tak jak oni, to na 100% bym tam z 5 mógł zebrać. Jestem z powrotem.
Kurczę, no szwankuje mi ta kamera, co chwila się wyłączała, bo krzyczała, że jest przegrzana. Wcale nie jest tak gorąco. Nie wiem, o co chodzi. Już raz ją reklamowałem, uznano mi tą reklamację, niby coś było naprawione, odesłano mi tą kamerę. Dzisiaj jestem pierwszy raz z nią nad wodą, jest dokładnie to samo, więc na razie nazwy tej kamery nie podaję, żeby Was nie zniechęcać, bo jeszcze raz będę próbował reklamować, ale jak nic porządnego się z tym nie stanie, to powiem, czego macie nie kupować, bo na razie trochę mnie irytuje ta kamera. Zamiast się zajmować zawodami, to się zajmuje kamerą, która nie działa, więc jak na razie wszystko tak nie po mojej myśli. Był dosyć dobry moment. Łącznie mam 6 karpi, 13 kg. Teraz ważone były ryby. Dziwne, nie było to zapowiadane. Specjalnie 2 siatki rozłożyłem, żeby te ryby miały troszkę przestrzeni do pływania, no ale musiałem te siatki wyjąć i ryby zważyć, bo sędziowie zostali podobno przez gospodarza łowiska zmuszeni do tego, żeby przeważyć zawodników, więc bez względu na to, czy ktoś miał 1 czy 5, czy ile tam ryb, to trzeba to zważyć. 13 kg, mój sąsiad miał prawie 14, więc przegryłem jeszcze kilogram z sąsiadem. Ale pocieszające jest to, że jak oni szli od numeru 1 chyba tutaj, nie wiem czy od numeru 1, no ale jak doszli tutaj, to podobno ten wynik sąsiada to chyba był najwyższy wynik, więc mam tutaj odnośnik dosyć dobry. Nie wiem jak tam druga połowa, ale mam dosyć dobry odnośnik do tego, jak mniej więcej się znajduje w sektorze. Niestety 2 ryby mi spadły. Pewne brania zaciąłem, chwilę poholowałem i te ryby się odpięły. Więc ten wynik mógł być lepszy. 1 rybę bardzo malutką, ale to nie wiem, czy nie widać było na filmie. Jak podbierak musiałem przekładać. I też bardzo małego takiego karpika. Nie wiem ile on miał. Malutki pierożek taki. Tutaj się wypiął przy brzegu. Także jest nadzieja, że jeszcze coś się złowi. Do końca zawodów pozostały troszkę ponad 2 godziny. Także zakładając, że przez 2 godziny złowiłem te 13 kg, no bo to mniej więcej taki czas był, nawet niecałe 2 godziny złowiłem 13 kg, coś tam spadło, no to jest szansa, że do tych 20 paru, jeżeli będę tak regularnie łowił, pod 30 kg, 25, 26, a może i lepiej, dobiję, to by było dobre. Spróbuję coś nagrać, bo ta kamera cały czas mi się wyłącza. Co chwila się przegrzewa. Mamy kolejną rybę. Tutaj sędziowie wymyślili. Po 4 godzinach przeszli i ważyli ryby. Ja przez to, że łowię blisko, to po wypuszczeniu ryb, gdzie przez ostatnie 2 godziny miałem regularne brania, 40, prawie 50 minut przesiedziałem na zero, bez żadnego brania, bez niczego, więc popsuli mi po tym wypuszczeniu ryby, po prostu te ryby odprowadziły. Te ryby z mojego stanowiska. No po tych 50 minutach mam branie, więc niestety dla mnie te zawody są raczej stracone. Ale jest jakiś kolejny karpik. Nie, to jesiotr jest. No niestety tu jest kilogram za jesiotra, a to jest ryba, myślę, dobrze ponad 2 kg. Kurde, co to jest za wymysł? Także mam 2-kilogramowego jesiotra, albo lepiej, ale zostanie mi zapisane kilo, bo nie mogę go wrzucić do siatki. Jesiotra mam. Tobie zgłaszam. Nie wiem, czy ci sędziowie będą słyszeć. Zobaczcie, dinozaura. Nie mogę go objąć. Ta ryba jest na pewno większa jak kilogram. No ale w karcie będzie kilogram zapisane. Taka ryba. Dobra, wpuszczam go, żeby się nie poobijał. Skubaniec. Cały czas łowię na tego małego waftersika. Takim w kolorze peletu. Teraz zmieniłem podajnik na Banjo XR. Tak, żeby
ta moja przynęta, żebym miał pewność, że ona znajduje się w tej kubce. No skoro, tak doszedłem do takiego wniosku, że skoro ryby nie interesuje jaskrawa przynęta, no to tak jakby można przypuszczać, że w ogóle je przynęta nie interesuje, tylko pobierają tą kubkę, która utworzy się na dnie. Także tak staram się przynętę umiejscowić, żeby ona w tej kubce była. Łowię cały czas na tym 25 metrze. Tam z klipem łowię. Staram się dosyć celnie zarzucać. A tutaj na ten 18, 17 metr strzelam z peletu 6 mm i co jakiś czas z kukurydzy. Parę razy zarzuciłem tam zestaw. Nawet miałem jakieś obcierki. Ale co ciekawe, z tego miejsca nie miałem ani jednego brania, pomimo tego, że dosyć długo starałem się ten zestaw przytrzymać. W ogóle nie było brania z tego nęconego miejsca. Te brania wszystkie mam z tego 25 metra. Szkoda, że tak blisko mogę łowić, bo mam takie przeczucie i obserwacje, to co się dzieje dookoła mnie, że nie dość, że powinienem łowić dalej, to jeszcze bardziej na prawo. O, teraz ciekawostka, tu gdzie strzelałem, widzę, wir się zrobił, więc być może warto wrócić do tego miejsca. Może tam wpłynęła jakaś większa ryba, bo taki naprawdę zacny wir tam powstał na wodzie. 2 minuty jeszcze przetrzymam zestaw i zarzucę w to nęcone miejsce. W związku z tym, że nie mogę ręką rzucać, to też strzelam sobie tak troszkę bliżej brzegu, delikatnie po lewej stronie, żebym takie sobie zanętowe miejsce przyszykował. Być może pod sam koniec zawodów. No zdarza się, że te duże ryby przypływają tutaj. Chociaż zawody się dosyć wcześnie zaczęły, o 8 godzinie, 6 godzin, o 14 koniec. Więc to może być tak, że to troszkę za wcześnie będzie. Troszkę za wcześnie na te duże ryby tutaj pod brzegiem. Mam kolejnego karpia. Przed chwilą miałem branie. Po chwili ten karp wyskoczył i się wypiął. I po minucie było następne branie, więc mam już go dosyć blisko brzegu. Mam nadzieję, że tego uda mi się odebrać, bo już za dużo tych spadniętych ryb. Na wygranie zawodów nie ma szans, ale myślę, że na walkę dobre miejsce w sektorze jeszcze jest szansa. Tym bardziej, że teraz jakby się znowu ożywiło. 50 minut prawie miałem przestój. Dokładnie nie wiem, ale tak myślę, że pomiędzy tym, jak przyszli sędziowie do tej ryby, do tego jesiotra, to tak właśnie około 50 minut minęło. Zbyt długi w dobrej części, gdzie już były te ryby, także szkoda. Całe szczęście, że troszkę się odbudowało. No, 2 ryby z rzędu. Moje ryby nie są jakieś duże, bo kolega też łowi w tych zawodach, stoi na grobli i jak z nim się kontaktowałem, to on po wadze miał prawie 29 kg, a miał tylko 3 karpie więcej ode mnie. Ja miałem 13, on 29, a 3 karpie tylko nas dzieliły, więc u niego średnia wyszła no ponad 3 kg, a u mnie 6, niewiele ponad 2, więc o 50% większe ryby ma. Ja też tak jak z nim gadałem, to obserwuję, że właśnie jego sąsiedzi, którzy łowią bliżej, mają małe ryby, a on łowi bardzo daleko i ma te ryby większe, dużo większe, tak jakby te ryby większe stały dalej. No nic, zamiast gadać trzeba łowić. Żeby coś tam jeszcze do tej wagi dorzucić.
spotkania teraz były po 1,5 minucie, więc bardzo szybko. Akurat jak mówiłem, taki miałem dosyć długi przestój. Po tym jesiotrze też niewiele się działo. Zmieniałem podajniki. No, ale cały czas się trzymałem tej przynęty, która była skuteczna do tej pory. Chodziło o dwóch wędkarzy, bardzo sympatyczni ludzie. I zagadali mnie, troszkę pogadaliśmy i właśnie podpowiedzieli, żeby zmienić kolor przynęty. Po zawodach powiem Wam jaki, bo nie chcę tak głośno gadać. Myślę, że tu wiatr nosi tą informację. I tylko zmieniłem na tą przynętę, o której oni mówili, na ten kolor, o którym mówili. Miałem 2 rzuty i 2 karpie, jeden mi spadł, teraz właśnie tego złowiłem, więc strach się bać, no zobaczymy co dalej będzie. Do końca została godzina 5 minut, więc jakby w takim tempie te ryby szły, to można jeszcze nadrobić. Z moim sąsiadem przegrywałem, jak była waga, to miałem kilo do niego, on później złowił 2 karpie, więc zakładam, że załóżmy złowił te 5 kilo, więc 6 kilo miałem do niego. Ja dołowiłem jesiotra, to jest 5 kilo. I teraz tego karpia, no czyli mam, myślę, straty jeszcze ze 2,5 kilo. Jeden. O, sąsiad też ma rybę, więc znowu odskoczy. No ale to jeszcze jest do udźwignięcia. Jeszcze ta godzina jest szansa, żeby z nim powalczyć. No chyba, że tam dalej jeszcze ktoś nas podzieli. Też trochę czasu straciłem, bo próbowałem jeszcze tutaj z tego bliższego jeszcze dystansu, tam gdzie strzelam procą, żeby tam coś zdjąć, ale tam też nie było brania. Być może tam też powinienem spróbować tego koloru, o którym mówili tutaj ci wędkarze. Nie wiem, czy się odważę zaryzykować. Jak tam by brały te ryby, to chyba nie będę zmieniał, ale jakby było cisza, to chyba będzie trzeba podjąć ryzyko i tutaj w to miejsce nęcone zarzucić właśnie przynętę w tym kolorze, o którym oni mówili. Może coś weźmie, tym bardziej, że zdarzyło się, że miałem tam obcierki. No jeżeli są obcierki, no to z tych obcierek nie ma zbyt wiele, no ale coś tam, jakaś sygnalizacja była, jakieś życie tam w wodzie istniało. Więc no jeżeli były obcierki, nie było brań, no to nie pasowała rybom przynęta. O, teraz też miałem delikatne ruszenie. Nie wiem, czy to było branie niezacięte, czy gdzieś tam też ryba po żyłce. Takie szybkie, krótkie szarpnięcie. No niełatwe są to zawody. Nie łowi mi się komfortowo. Po pierwsze jestem bardzo ograniczony, bo nie dość, że jestem bardzo blisko tego brzegu, to jeszcze nie mogę na dalszą odległość już zarzucić. Wiaterek mi te ryby wypycha tam w środek, właśnie w to miejsce, gdzie wydaje mi się, że najlepsze łowienie jest. Czyli na tej otwartej wodzie. O, teraz też była jakaś obcierka, wydaje mi się. Zastanawiam nad zmianą podajnika, żeby jeszcze do tego banjo wrócić. Tylko może nie w rozmiarze XL, tylko L-kę wziąć. W tej XL-ce dużo tego towaru, mam wrażenie, się podaje. No dobra, prawie 5 minut na 0. Jakieś obcierki były, więc jeszcze trzeba ponowić zarzut. Nie można tutaj przespać. No teraz widzę, że tam na tej otwartej wodzie dalej w tym moim sektorze holują ryby, więc może się okazać, że będę za krótki tutaj z tego rogu. O, jakaś niewielka rybka. Nie karać będzie, no ale dobry karać trzeba dorzucić do puli. Nie zlekceważę go i nie podniosę na windę, żeby nie spadł. Często na zawodach taka rybka waży. Dzięki niej można by być to oczko albo 2 do góry. To jest kolejna ryba. Nie wiem, co to będzie. To wygląda tak, idzie tak jak ten jesiot poprzedni, więc znowu ryba 2 kg. W siatce będzie się liczyć jako kilo. Idzie dokładnie jak ten poprzedni jesiotr. Ja nie wiem, na jakiej podstawie organizatorzy wymyślili sobie, że te ryby mają
kg, jak one ważą, dużo więcej. Chyba dali taką wagę, żeby nie łowić tych jesiotrów, żeby zniechęcić. Ten to nawet myślę większy jak 2 kg jest. Przynajmniej na razie tak wygląda i tak walczy. Się zawinął jeszcze, skubany. O, ten jest mniejszy nawet. Mniejszy. Od poprzedniego oczywiście, ale na pewno ma więcej jak kilogram. Chudy, długi, ale chudy. Zobaczcie, jaki chudzielec. Kolejnego jesiotra mam. No to nie jest chyba dzisiaj mój dzień. Kamera się co chwilę wyłącza. Miałem teraz rybę i kolejna ryba się wypięła. Już tu była bardzo blisko brzegu. Miałem z 10 metrów od brzegu było. Wyglądała na dużą po zacięciu. Tam duże beło zrobiła. Tak szła dosyć z dużym oporem. Nie szalała tak jak te mniejsze ryby. Długie, statyczne szarpnięcia. Tak jak to robią ryby duże. Może to nie była ryba, nie wiem, klasy 10 kg, ale myślę, że takie 4-5, czyli tyle, ile mi jest potrzeba, żeby mniej więcej dogonić sąsiada. No niestety, została w wodzie. Ciekawe, jak długo kamera wytrzyma, bo nie wiem, co się z tą kamerą dzieje. Przyjadę do domu, znowu będę ją reklamował, bo mam wrażenie, jest jeszcze gorzej niż było. Cały czas sobie tutaj buduję to łowisko. Strzelam takimi wałeczkami, bo nie mogę ręką zanęty rzucać. To tak jak najmniej rozciągam procę i po prostu staram się taki placyk tam utworzyć. Nie wiem, czy znacie taki patent. W Prestonie jest coś takiego. Taka, no to mówią, strzykawka. Więc tutaj ubijam wewnątrz zanętę. No i później wystarczy nacisnąć tłoczek i wychodzi taki zgrabny wałeczek. On idealnie pasuje do mojej procy. No i mogę nim strzelić tutaj, gdzie chcę zanęcić. Wałeczki są dosyć fajne, bo no za każdym razem uzyskuje się no idealnie równy wałeczek. Jeżeli liczy się ilość tych ściśnięć tej mieszanki, czy tam zanęty, czy peletu, tak samo się to ściska, no to wychodzi taka sama objętość, tak samo skompresowana i naprawdę można tym bardzo celnie nęcić. Ja kiedyś tylko używałem, bo to w 2 rozmiarach występuje, używałem tego większego. On takie dosyć, może pokażę, jakie to wałeczki wychodzą z tego. Tu jest porównanie tych 2 wałeczków. Ten jest mniejszy, ten jest z tego większego tłoczka. Myślę, że to jest objętościowo za 2 razy takie. To czymś takim strzelałem procą, myślę, że za 45 metrów od brzegu. Takie kulki twarde dosyć robiłem z peletu. I to dosyć daleko leciało. No oczywiście do tego musi być odpowiednia proca, która ma mocne gumy i tym można strzelić. Mam też gumę, strzelę sobie tak dla fanu. Kuleczka. No to myślę, że to poleciało na 50 metrów, to na pewno. Więc jeżeli byście potrzebowali nęcić łowisko na dużej odległości, no leci bardzo daleko, bardzo celnie, powtarzalnie, więc chcecie daleko sobie zanęcić, to robiąc takie nieduże kuleczki
czy wałeczki za pomocą tego urządzenia albo tego. Możecie przygotować idealnie równe, no powiedzmy, kulki do nęcenia. Za każdym razem, jeżeli będziecie na przykład trzymać rękę w tym miejscu, ojejku, mam branie, całe szczęście. O, duża ryba, duża ryba. Wytrzymam, czy będę musiał z klipa odpiąć. Na razie daję radę. Ta poprzednia wydawała się ładna i ta też się wydaje ładna. Ciekawe, czy walczy troszkę inaczej, płynie tak bardziej do sąsiada, wzdłuż brzegu, tak jak te jesiotry też tak płynęły w tamtą stronę. No te ryby uciekają na tą otwartą wodę, one tutaj przy brzegu to tak, myślę, wpadają na chwilę, coś je tutaj zaciekawiło i chcą coś zjeść, ale tak naprawdę to ich miejsce jest na tej otwartej wodzie. Niestety cały czas się przegrzewa ten aparat, wyłącza się ten. No ale udało mi się podebrać tą rybę. Ta poprzednia ryba, którą miałem, to myślę, że to była z tej półki ryba. Więc jakieś 5 kg na pewno zostawiłem wtedy w wodzie. No nic, jeszcze trzeba walczyć. Myślę, że już się zbliżyłem, ale sąsiad, widzę, też holuje, więc mam tutaj cały czas obok siebie motywację, żeby jeszcze się postarać, jeszcze coś tam z tej wody wyjąć. Pół godziny zostało. Na razie no to nie jest jakiś zły okres. Zły, bo ta ryba spadła poprzednio, natomiast no znowu tak jakby się ruszyło. Więc dwóm panom, którzy mnie zagadali i podpowiedzieli o zmianie koloru, bardzo serdecznie dziękuję, bo zmieniłem i się dzieje. Podpowiedź jak najbardziej trafiona i potrzebna. O, teraz się zrobił dosyć duży wiatr. Tak jak patrzyłem na prognozy, to tak podawali, że jakieś tam nawet 7 metrów na sekundę być wiatr. Rano tak się rano, no jakiś czas temu się zastanawiałem, gdzie ten wiatr jest, co się z nim stało. Miało być 7 metrów na sekundę, a ten wiaterek taki był delikatny. Może dlatego też, że ja tutaj byłem tak jakby osłonięty krzakami, tutaj miałem flautę, a ten cały wiatr w tamtą stronę wiał, więc pewnie jak z kolegami, którzy łowią na tamtym brzegu, pogadam po wędkowaniu, to powiedzą, że im przez całe zawody łeb urywało. Chociaż teraz to słychać po drzewach, że to ten wiatr jest dosyć mocny. No dobra, nawymądrzałem się, jeśli chodzi o strzelanie na dużą odległość. Trzeba tutaj jeszcze coś odłowić, pół godziny. No to jest szansa, jakby te karpie tak regularnie brały, to ze 3 sztuki jeszcze jakby wyciągnąć, to by było super. Mam kolejną rybę, do końca jest 15 minut, niecałe nawet. Jest kolejny karp. Nie wiem, jak długo ta bateria, ten aparat wytrzyma. Kamera co chwila się wyłącza, krzyczy, że jest przegrzana i protestuje. Także przepraszam Was, że ten film będzie rwany taki, ale nie mam na to wpływu. Tak jak wspomniałem, to dzisiaj chyba nie jest mój dzień. Fatalne pierwsze 2 godziny, później następne 2 godziny w miarę niezłe. Regularnie odławiałem ryby. No i później przyszła komisja wagowa, tu sędziowie, którzy stwierdzili, że oni będą ważyć ryby w połowie. No jak zważyli ryby i je wypuścili, to mi odprowadziły te ryby, które miałem już w łowisku. 50 minut czekałem. Jakiegoś jesiotra złowiłem. Później znowu za 20 czy 30 minut przerwy było i teraz w miarę regularnie mam brania. Kurczę, no może jeszcze z jednego jakbym wsadził do siatki. Tym się zbliżyłem bardzo do mojego sąsiada, bo złowiłem ładnego karpia. Myślę, że tym już się bardzo zbliżyłem
do sąsiada. A jeszcze z jeden taki ładniejszy, to bym był pewny, że jest ok. Będzie bardzo blisko na pewno. Teraz, nie wiem, chyba że u niego będzie jakaś ryba, u mnie nie. Zmiana też podajnika na Banjo XR. To fajna zmiana była, mam wrażenie. Chyba tak mocno pojechał, że musiałem z klipa ściągnąć. Zapomniałem. No dobra, jeszcze raz trzeba powtórzyć rzut. 10 minut do końca zostało, więc jeszcze jest szansa, żeby zarzucić, mieć branie i wyciągnąć rybę. Albo nawet dwie, bo tutaj jest taki regulamin, że po zacięciu ryby mamy 15 minut na wyholowanie, więc jakby dosyć szybko nastąpiło branie, w miarę szybki hol. I ponownie bym zdążył zarzucić i miał jeszcze jedno branie, nawet przed samym końcem, to miałbym 15 minut na wyholowanie ryby, także w teorii jest szansa na dwie szybkie ryby jeszcze na koniec. Myślałem, że będzie mniej tutaj brań. Trochę tych brań było, szkoda tego ważenia, takiego uważam niepotrzebnego w środku, które popsuło troszkę łowienie, zachwiało. Tak wyrzuciło z rytmu. No ale nic, no, trzeba się cieszyć tym, co teraz jest i mam nadzieję, że dotrzymają do końca z tymi braniami. Tak nie ma. Jest zarzut, ryba, później jest ryba i później jest przerwa, cisza. Tak jakby parę zarzutów potrzeba, żeby znowu ta kolejna ryba się pojawiła. Akurat miałem tą przerwę, złowiłem karasia, teraz złowiłem karpia w miarę szybko, więc chciałbym, kurczę, żeby teraz znowu to właśnie była ta taka seria tych kilku szybkich karpiowych brań, która wcześniej też się zdarzała. Akurat branie nastąpiło, jak wziąłem podbierak i naciągałem siatkę, bo te ryby pływają w tej siatce, trochę ją zwichrowały, więc chciałem im taki dobrą przestrzeń do pływania stworzyć i wziąłem podbierak do ręki, poprawiałem, akurat w tym momencie nastąpiło branie, no ale udało się ogarnąć jedno i drugie. Przez to, że łowię tutaj tak blisko, to te brania są bardzo wyraźne, bardzo. W jednej chwili po prostu szczytówka się wygina, więc nie sposób przegapić tego brania. Brania jesiotrów są inne, bo brania jesiotrów to są takie przygięcia. No i brania karasi to też są takie, że tam jest jakieś poruszenie, odpuszczenie szczytówki, też takie nijakie te brania. Natomiast karpie to jest pewne szybkie przygięcie szczytówki i trzeba dobrze łapać kija. Więc ja nawet nie myślę o tym, żeby ten dolnik tego kija opierać na podpórce, tylko go chowam. 5 minut sędziowie krzyknęli, więc ja wezmę sobie, ułożę na stoperze te 5 minut, włączyłem, żebym widział. Oni trochę inaczej, ich zegarek działa. Mało czasu, chociaż to jedno branie jakby się zdarzyło. Zastanawiam się, czy przetrzymać zestaw, czy przerzucić. To tak. Ten duży karp, którego złowiłem, to mi wziął po 6 minutach. Jak oni krzyczeli, że jest 5 minut do końca, ja na stoperze miałem 2 minuty 20. Czyli można powiedzieć, no chyba muszę przetrzymać te do końca, już nie będę wyciągał zestawu, no chyba że będzie jakieś branie, no to wtedy tak, ale jak nie będzie brania, to trzeba będzie wytrzymać do końca i jeszcze liczyć, że w końcówce będzie branie i te 15 minut pozostanie na wyholowanie ryby. Mam też 3 karasie, ciekawe te karasie, takie 200 gramów, może mam nadzieję, one mi troszkę pomogą też, że ta waga będzie troszkę wyższa. No na pewno będzie wyższa z karasiami niż bez, ale to może wyprzedzić gdzieś tam na żyletki wędkarza, który byłby przede mną. Trudno jest mi powiedzieć, jak duże ryby miał mój sąsiad. Nie widziałem u niego takiej dużej ryby jak u mnie teraz,
Raczej to takie były rybki 2-2,5 kg. No ale mogłem też się pomylić, mogłem źle oszacować, więc zobaczymy. Ten karpik znowu był no, taki nie za duży, niecałe 2 kg. Dlatego się wspieram tymi karasiami, a właśnie jednego karpia mi do sąsiada brakowało, tak mi się wydaje. Więc jeszcze jeden karp to tak by był na przypieczętowanie, przynajmniej tu wygrany, nie wiem. Mam nadzieję, że w całym sektorze, ale nie wiem jak to jest, bo jak w ogóle ja nie wiem z kim jestem w sektorze, bo organizatorzy tak dziwnie podzielili to, że chyba część zawodników będzie z tego brzegu i część jeszcze z tamtego brzegu, z tej grobli też będzie u mnie w sektorze, więc nie wiem dokładnie jak to jest podzielone, do jakiego numeru. 2,5 minuty, 2,40 nawet minęło po tym sygnale, 5 minut, więc już no, mógłbyś wziąć, tak mnie nie trzymaj do końca. Nie zaryzykowałem, jak te ryby co jakiś czas brały, to nie zaryzykowałem, żeby wejść na tą bliższą linię. Wolałem tamte w miarę regularne, no może nie zbyt częste brania, nie tak jak w 3-4 godzinie, ale jednak jakieś tam brania były. Niż tutaj, nie wiem, strata iluś minut. Przeważnie jak wchodzę na bombkę, to no przy takim zarzucie daję tym rybom nawet 15 minut, żeby ta bombka, mówię bombka, no bo to jest ta odległość nęcona tym peletem luźnym. Więc jak tych przynęt jest tam dużo porozrzucanych, no to nie jest takie skupienie, jak się łowi na metodę, że są po prostu kopczyki w miarę blisko siebie, tylko tam jest większe pole, więc tak sobie myślę, że tym rybom więcej czasu potrzeba, żeby tak jakby znaleźć tą naszą przynętę, dlatego jak tam zarzucam, to daje troszeczkę więcej czasu na branie. No i nie zaryzykowałem, żeby stracić te 15 minut tutaj na tą krótszą linię. Nie dowiem się, czy to było mądre, czy nie. No złowiłem jakieś ryby w tym czasie, więc na pewno tam, jak to się mówi, lepszy wróbel w garści. No, dzwony w kościele, u mnie 4,20, zanim wcisnąłem, myślę, że mam pół minuty jeszcze, żeby mi ryba wzięła. Ciekawe, czy da radę przed sygnałem. Nie robię nic, nie zdejmuję podajnika, nie czyszczę tu półki, bo wiem, że brania są szybkie, przegapię to branie i będę żałował. Niestety, zostało 10 sekund i myślę, że zaraz sędziowie zawołają, że to koniec zawodu, więc no właśnie, niestety nie wzięło. Nie udało się zakończyć rybą. Dobra, zawody minęły, mogę powiedzieć, co to za przynęta była, na którą łowiłem. Tutaj ci wędkarze, o których wspomniałem, którzy mi pomogli poradą. Jeszcze raz im bardzo serdecznie dziękuję. Ciemny róż, więc wybrałem jakiś tam ciemno-różowy, nieduży waftersik, bo miałem wrażenie, że dzisiaj tym rybom nie za duże waftersy pasują. No i parę ryb jeszcze na tego ciemny róż złowiłem. Wcześniej łowiłem na pelet taki w kolorze peletu. Wafters w kolorze peletu, tak niewiele wyróżniający się na dnie. Ale później jak na ten ciemny róż zmieniłem, to była wyraźna poprawa, więc to było fajne. Być może wcześniej, ale tego nikt nie wie. No dobra, zawody się skończyły. Trzeba składać mandżur. Dobra, jestem już po zawodach. Kilka słów podsumowania. Długo nie będę zanudzał, bo już jestem zmęczony po tym dzisiejszym dniu. Wyszedłem teraz psem na spacer, wróciłem już do domu. W sumie zawody skończyły się dobrze. Ja tak narzekałem podczas wędkowania, bo tak to wędkowanie mi nie szło. Parę ryb spadło. To miejsce takie było. Wolałbym parę miejsc w prawo wylosować. No ale ogólnie jakoś tam myślę, że się wybroniłem z tego miejsca. Łączna waga 24 kg 600 z jakimś tam hakiem, już nie pamiętam. Niecałe 25 kg. Także wynik przyzwoity. Ten wynik pozwolił na zwycięstwo w sektorze i w całych zawodach byłem trzeci. Wygrał zawody Piotrek Kozieł. Piotruś, gratulacje, świetna robota. Drugi był Marcin Białek, także gratuluję Marcinie. No ja byłem trzeci, więc czołówka zawodów. 55, 6, 4, jakoś tak. Ponad 50 osób startowało.
Także wynik, myślę, przyzwoity. Ciemny pelet, mały wafter na początku w kolorze takim w kolorze peletu, powiedziałbym. Taki, jak to na to mówią, cwaniak. Więc na takiego cwaniaka, a później łowiłem po podpowiedzi od panów, którzy przechodzili obok mnie, zagadali, podpowiedzieli, to łowiłem na ciemnoróżowy wafter, też nieduży. Na początku podajnik z systemem ICS w rozmiarze M, nowy podajnik od Prestona. Bardzo fajny podajnik, więc na pewno będę często z nich korzystał. A później tak fajnie mi się łowiło na podajnik Banjo XR. Końcówkę na początku rozmiar L, ale później zmieniłem na M i to też było super. No to by było na tyle. Więc bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca. Mam nadzieję, że Michał coś mądrego z tego złowi. Już mi się język plącze. Mam nadzieję, że Michał coś mądrego z tego złoży, bo tak jak sami widzieliście, co chwila ta kamera padała, bo się przegrzewała i komunikat wyskakiwał, że jest za gorąco i tyle się rozłączała, więc nie wiem nawet, jak to wyszło. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeszcze raz dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie.